myślami. No właśnie, czekałam na to. No i tak, i od razu chcę powiedzieć, że dzisiaj to, o czym będę chciała mówić najwięcej, no to będą uczniowie z Ukrainy, absolutnie zatrzymując w pamięci, że to nie są jedyne osoby w szkole, tak, ale dzisiaj nasz fokus będzie tutaj, chociaż później, jak Państwo też zobaczycie, ja jakoś pewnymi myślami będę się chciała podzielić. I to, co dla mnie jest istotne w tym tytule tego wystąpienia dzisiaj, no to właściwie ta druga część, to znaczy jak dobrze być z nimi w szkole. Z tego też powodu, że mam absolutne przekonanie, że to jest to, co jest na ten moment najbardziej istotne, po prostu bycie. I chciałabym Państwu powiedzieć, czym mniej więcej będziemy się zajmować. Po pierwsze, będziemy się zajmować i rozważać, z czym w ogóle mierzą się dzieci i rodzice uciekający przed wojną z takiej perspektywy psychologicznej. Potem będę chciała się zatrzymać troszkę na tym, jak może się to przejawiać w takim codziennym funkcjonowaniu dziecka, oczywiście też rodzica, z czym innymi słowy nauczyciele i osoby pracujące w kontekście edukacyjnym czy wychowawczym no, mogą się spotkać też na poziomie zachowania dziecka. Potem będę chciała odrobinę się zatrzymać nad tym, czego w związku z tym rodzice i dzieci potrzebują na ten moment, i to jest istotne, na ten moment od dorosłego nauczyciela w szkole. No i na sam koniec, last but not least, i właściwie to jest taka najważniejsza być może część dzisiejszego spotkania, czego wy, łamane my, potrzebujemy, żeby być takim dobrym dorosłym dla tych dzieci i tych rodziców w szkole. I to jest to, co mam nadzieję uda się króciutko Państwu przedstawić. I zanim w ogóle zacznę mówić o tych treściach merytorycznych, chciałabym Państwa zaprosić do pewnej wyjściowej refleksji, bo ona będzie miała znaczenie. I ta refleksja dotyczyć mogłaby tego, po pierwsze, czy i jakie mamy doświadczenia z uczniami, którzy są imigrantami już teraz. Czy mamy, czy nie mamy, a jeśli mamy, to jakie? To jest takie pytanie o to, z czym właściwie jesteśmy na wejściu w takiej sytuacji, w której w klasie będą osoby, które mówią w innym języku, są być może z innego kręgu kulturowego, jakby czy i jakie mamy doświadczenia, bo to będzie ważyło. Drugi temat, który jest dla mnie bardzo ważny w tym kontekście, to jak temat wojny i czy temat wojny jest obecny w pracy w szkole już teraz, albo czy było obecny wcześniej, to znaczy na ile na przykład udało się z dziećmi, z polskimi uczniami jakoś zaadresować tą kwestię, jakoś zrobić miejsce na to, żeby szkoła też stała się opcjonalnie miejscem, gdzie w ogóle można rozmawiać na ten temat w dobry sposób. W taki sposób, który będzie, no właśnie, budował z jednej strony taką przestrzeń, w której dzieci albo młodzież mogą się dzielić swoimi uczuciami, ale z drugiej strony taką przestrzeń, która być może być miejscami od wojny wolna. Nie? Innymi słowy, na ile, jak można jakby balansować na tej równoważni pomiędzy robieniem przestrzeni ale też jednocześnie budowania takiej rzeczywistości, która w pewnym sensie jest niezmienna, to znaczy działająca tak jak wcześniej, co dla polskich uczniów też w tej sytuacji jest po prostu takim warunkiem też psychologicznego bezpieczeństwa. I trzeci temat, żebyśmy mogli, no właśnie, potem się zastanawiać, z czym wchodzimy w ogóle w tą sytuację wejściowo, to jak my się mamy, co myślimy, co przeżywamy w tym czasie trudnym, w którym jesteśmy, czego oczekujemy, a czego się obawiamy w związku z rozpoczęciem nauki przez dzieci, które wraz z rodzicami uciekają przed wojną z Ukrainy. Bo to, jak my się będziemy mieć i z czym my będziemy wyjściowo wchodzić w sytuację opieki nad dzieckiem z takimi doświadczeniami albo uczenia dziecka z takimi doświadczeniami, będzie absolutnie istotne do tego i ważne, czy będziemy wystarczająco dobrze być z tym dzieckiem w szkole. I to są takie pytania, które już jakoś myślę wyjściowo budują taką rzeczywistość, w której myślę sobie, że już jest dużo do zrobienia, zanim nawet w ogóle do tej szkoły pójdziemy i zanim nawet uczniowie z Ukrainy dotrą. Nie można też uciec, drodzy Państwo, od realności.
bo oczywiście będziemy mówić o takiej czysto psychologicznej perspektywie za chwilkę, no ale ona nie jest oderwana od świata i od rzeczywistości zewnętrznej i z tego, co udało mi się wyjąć z takich twardych danych, no to co wiemy to, że jeśli chodzi o dane z 11 marca, no to już wiemy, że do szkół przyjęto 24 000 dzieci z Ukrainy. Wiemy też tyle, że no cały czas takie są wysiłki legislacyjne, żeby w pewnym sensie uporządkować taką sytuację formalną związaną z uczeniem się uczniów z Ukrainy w polskich szkołach, czy byciu uczniów z Ukrainy w polskich szkołach. To, co wiemy na dzisiaj, bo to też jest dynamiczne, to, że po pierwsze dyrektor placówki, w rejonie której zamieszkuje dziecko, ma obowiązek dziecko przyjąć do szkoły i mówimy o placówkach takich na poziomie szkoły podstawowej i przedszkoli. To, co jest wymagane, to jest wymagany wniosek rodzica i dokument poświadczający to, że dana rodzina, dziecko zamieszkuje w rejonie. Może to być na przykład zaświadczenie, czy takie oświadczenie osoby wynajmującej, czy udostępniającej mieszkanie. Jeśli chodzi o uczniów starszych, to uczniów tych do placówki kieruje gmina. W zależności od tych wolnych miejsc w podległych placówkach zdajemy sobie sprawę wszyscy z tego, że jeśli chodzi o licea, sytuacja wolnych miejsc w liceach jest raczej dramatyczna. To, co wiemy również, to, że na ten moment to na dyrektorach szkół spoczywa odpowiedzialność, po pierwsze, za zorganizowanie oddziałów przygotowawczych, których nie ma bardzo dużo, ich jest 10 w całej Polsce. Na to mają być wydelegowane odpowiednie środki z ministerstwa, natomiast tych oddziałów nie jest bardzo dużo, one się szybciuteńko wypełniają. Drugim rozwiązaniem jest oczywiście dołączanie uczniów z Ukrainy do istniejących już oddziałów klasowych. To, co również należy do dyrektora, to organizowanie zajęć wyrównawczych z poszczególnych przedmiotów, dlatego że wyjściowo wciąż przebijającym się pomysłem jest pomysł, żeby uczniów, którzy zaczynają funkcjonować w polskiej szkole, obowiązywała polska podstawa programowa, pomijając też taką rzeczywistość, o której być może Państwo sobie nie zdajecie sprawy, system edukacji ukraińskiej jest zupełnie inny. Edukację średnią uczniowie kończą w wieku 16-17 lat i wtedy rozpoczynają edukację uniwersytecką, więc to się dzieje dużo szybciej niż u nas i te różnice programowe są naprawdę ogromne. Tutaj zrobię dygresję i dla tych z Państwa, którzy uczą, od razu odeślę do Szkoły Edukacji, która właśnie zrobiła ogromną robotę i opracowała, słuchajcie, drodzy Państwo, z wielu przedmiotów takie kompendium wiedzy, jakie są różnice programowe pomiędzy podstawą programową polską i ukraińską. I jakby już tam są opracowane luki, więc jeśli Państwo macie taką potrzebę i możliwość, to sięgajcie do tych materiałów Szkoły Edukacji. Ja je może podlinkuję w którymś momencie też, jeśli mi się uda, jeszcze na dzisiejszym spotkaniu. To, co dyrektor również musi zrobić, to organizować zajęcia z języka polskiego jako języka obcego, ma organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną, jak również może zatrudnić, czy ma zatrudnić asystentów międzykulturowych. I teraz to jest taka rzeczywistość, że niewiele z nas sobie zdawało sprawę, że w polskim systemie edukacji jest taka funkcja asystenta międzykulturowego, też dlatego, że szkół, które były przygotowane również od takiej merytorycznej strony do pracy z uczniami z doświadczeniem uchodźstwa jest naprawdę bardzo malutko i te szkoły zatrudniają realnie asystentów międzykulturowych, czyli osoby, które są przygotowane do tego, żeby być no właśnie dobrym, bezpiecznym dorosłym, monitorującym integrację czy też dobrostan ucznia, który jest w nowym miejscu w związku ze swoim doświadczeniem uchodźstwa. Tych asystentów międzykulturowych oczywiście nie ma za dużo. I teraz to jest taka realność, tak? Jakby musimy sobie z tego zdawać sprawę, że to jest to, na czym stoimy w tej chwili, jeśli chodzi o to, w jaki sposób funkcjonują szkoły i jakie też w związku z tym nałożone jest obciążenie na nauczycieli i na dyrektorów. I pamiętajmy jeszcze, że to jest taka płynna rzeczywistość, nie? Znaczy ona się będzie cały czas zmieniać razem z nowymi rozwiązaniami. Jakbyśmy na chwilkę odeszli od tamtej rzeczywistości, pamiętając gdzieś, że ona jest i skupili się na tym, no właśnie, z czym, z jakiego rodzaju doświadczeniem
Przyjeżdżają do nas uczniowie z Ukrainy już teraz wraz z rodzicami. To, co moglibyśmy powiedzieć, to przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, jest to sytuacja kryzysowa. Kryzysowa rozumiana w taki sposób, że to, co jest konieczne, to bardzo nagła i też bardzo szybka reakcja wokół nadchodzącej zmiany. W psychologii kryzysy rozumiemy nie zawsze negatywnie. Mówimy o kryzysach rozwojowych na przykład, ale to, co jest wspólne, to jest taka konieczność bardzo szybkiego korzystania z zasobów i też wykształcenia nowego sposobu funkcjonowania. Tak? To jest przystosowywanie się do zmiany. Na tą sytuację kryzysową, która już w pewnym sensie bardzo dużo kosztuje, jeśli chodzi o zasoby, nakłada się fakt, że to jest sytuacja, która jest związana z byciem poddanym stresorom traumatycznym. To jest sytuacja traumatyczna, czyli taka sytuacja, w której osoba będzie doświadczać takiego zatrzęsienia się rzeczywistości w związku z bardzo trudnymi zewnętrznymi okolicznościami i to będzie skutkowało absolutną niepewnością i załamaniem bardzo podstawowego poczucia bezpieczeństwa. I teraz jeśli będziemy mówić o sytuacji wojny, bo oczywiście sytuacji traumatycznych jest cała lista, jest ich bardzo dużo, ale sytuacja wojny jest sytuacją bardzo szczególną, ponieważ to bezpieczeństwo się chwieje właściwie na każdym poziomie. To znaczy na poziomie fizycznym, wtedy kiedy realnie jestem zaniepokojony, przestraszony, przerażony tym, co mi się może wydarzyć, ponieważ jest to realne zagrożenie życia. Wszystko się chwieje również na poziomie poznawczym, to znaczy takie podstawowe założenia dotyczące świata nagle przestają być możliwe do jakby przyłożenia do rzeczywistości. I oczywiście im młodsza osoba, tym bardziej to będzie trudne. Też dlatego, że ta rzeczywistość mocniej się chwieje. Jeśli ja mam 10 lat i moje życie do tej pory wygląda tak, że wstaję rano, idę siku, potem idę do kuchni, tam czeka na mnie owsianka, potem się ubieram i wychodzę do szkoły i moje życie jest przewidywalne i tak rozumiem mój świat, bo mój świat jako 10-latka będzie przecież węższy jednak niż taki świat, do którego dostęp mają moi rodzice, którzy być może też mają dużo większe możliwości, żeby z niepewnością sobie radzić, to zatrzęsienie się tych podstawowych założeń dotyczących tego, jak wygląda rzeczywistość, będzie naprawdę masywne. Co oczywiście będzie związane również z tym, jak bardzo się będzie trząść taka równowaga emocjonalna, no bo doświadczenie traumy naprawdę jakby ten świat bardzo chwieje. Trauma w psychologii rozumiana jest jako uraz. I to jest taki stan, który będzie prowadził do bardzo poważnych zmian w funkcjonowaniu człowieka. I to jest sytuacja traumy, to nie oznacza, że to tak zostanie. Ale to jest tak, że te pierwsze momenty, czy ta sytuacja traumy i kontakt ze stresorem traumatycznym będzie doprowadzać do takiego urazu. I teraz myślę sobie, tutaj zrobię małą dygresję, myślę sobie, że to, o czym rozmawiamy w tej chwili i ci uczniowie, którzy są w szkole w tej chwili, to są, zobaczcie Państwo, uczniowie, którzy prawdopodobnie jeszcze różne straszne rzeczy widzieli, ale być może widzieli ich stosunkowo mniej niż ci uczniowie, którzy uciekają teraz. Myślę sobie, że tych strasznych doświadczeń przyrasta i że być może te osoby, którym udało się uciec przed na przykład bezpośrednim doświadczeniem wojny, będą w innej też psychologicznie sytuacji niż te osoby i te dzieci, które widziały wszystkie te rzeczy, których żadne dziecko na świecie widzieć nie powinno. I to jest też taki moment, w którym też będę o tym Państwu mówić, bo no właśnie, dlatego też, że te rodziny wciąż uciekają, dzieci przybywa. Im dłużej trwa ta sytuacja, tym głębsza ta trauma i tym głębszy uraz, którymi ci ludzie tutaj do nas przybywają i tym bardziej mądra pomoc będzie im potrzebna. No i teraz, jeśli jest tak, że takie przeżycie traumatyczne miało miejsce, to co się wydarza, to jest ostra reakcja na stres. Ostra reakcja na stres występuje od razu po takim traumatycznym wydarzeniu i jeżeli stresor jest przemijający, i to jest bardzo kluczowe w naszych rozważaniach, to ta ostra reakcja na stres powinna się łagodzić do mniej więcej 48 godzin.
Ta ostra reakcja na stres, o której ja Państwu mówię, ma swoje objawy i macie je Państwo tutaj w prezentacji opisane, ja je troszeczkę opowiem. Przede wszystkim mówimy o objawach lękowych, ale też takich, które są związane po prostu z odczuciami z ciała. To są takie sytuacje, gdzie jest trudno nabrać oddech, gdzie człowiek się czuje bardzo spięty, bardzo ciężko jest temperaturę swoją regulować, odczuwany jest ból, przyspieszone bicie serca, ale też takie dolegliwości ze strony układu pokarmowego. To, co też się pojawia, to takie uczucie nierealności, to znaczy, że to jest w ogóle jakby rzeczywistość jest jakaś dziwna, ja nie mam jakoś z nią kontaktu za bardzo. Bardzo duży lęk związany z jakby obawą dalszej utraty kontroli, tak? No bo w sytuacji, kiedy dzieje się bodziec traumatyczny, to on się dzieje pomimo, nie jesteśmy w stanie go skontrolować, tej rzeczywistości zewnętrznej, w związku z tym dalej buduje się dalsza obawa nad utratą kontroli, ogromne objawy napięcia. To, czym to później również może skutkować, to taki moment, w którym osoby będą się wycofywać z oczekiwanej interakcji społecznej. Ta ilość bodźców z wewnątrz będzie sprawiać, że osoby też będą miały taką potrzebę, żeby już więcej bodźców z zewnątrz nie dopływało. Nie? W związku z tym będzie taka sytuacja, w której osoby będą znieruchomiałe, będą miały takie bardzo ograniczoną percepcję i to jest ten kawałek na samym końcu slajdu, wtedy kiedy mamy zawężoną świadomość i jakoś skupiamy się tylko na tym tu i teraz, tylko na tym, co ja widzę, będę się patrzeć teraz na tą barierkę i na nic więcej, po to, żeby się ochronić przed bodźcami zewnętrznymi. To potem będzie w pewnym sensie też tłumaczyć taką niepamięć wydarzeń. Jak osoby czasem opowiadają w którymś momencie o tym, co im się przydarzyło, to nie pamiętają co właściwie. To, co się również pojawia, to dezorientacja, gniew, albo też taka bezcelowa aktywność, taka nieuporządkowana aktywność. To jest wszystko związane ze zbyt dużym napięciem, którego po prostu nie można wytrzymać. I to jest normalna, absolutnie prawidłowa reakcja na sytuację, która jest nienormalna. Tutaj nie ma jakby, ponieważ to są takie sytuacje, które przekraczają zasoby, to taki rodzaj reakcji jest tą reakcją, która jest absolutnie uprawniona. I przepraszam, już, bo się przekliknęło za bardzo. I teraz, jeżeli to tak jest, że pomimo tego, że osoba nie jest poddana oddziaływaniu stresowemu, te objawy, o których mówiłam, się utrzymują albo dochodzą nowe w postaci na przykład intruzywnych myśli albo takich obrazów, które się intruzywnie pojawiają w umyśle, będziemy mówić już prawdopodobnie o diagnozie, czy o prawdopodobnej diagnozie ostrego zaburzenia stresowego. Natomiast, drodzy Państwo, to nie jest sytuacja, w której jesteśmy w tej chwili i w której są dzieci i rodziny, które uciekają. Bo w tej sytuacji ten stresor nie przemija całkowicie. To jest taki moment, zobaczcie, w których pomimo tego, że już nie ma być może bezpośredniego zagrożenia życia i być może jest odrobinę bardziej bezpiecznie, to ten stresor cały czas jest. To znaczy, jesteśmy w obcym kraju, nie wiemy, co się dalej wydarzy. Dzisiaj śpimy tu, nie wiemy, gdzie będziemy spać jutro. Nawet jeśli gdzieś przystaniemy, to nie wiadomo jak długo. Nie wiadomo, jak długo będziemy tutaj. Nic nie wiadomo. To jest taka sytuacja, w której nie możemy mówić o tym, że to jest stresor, który przeminął. Ten poziom stresu się utrzymuje cały czas bardzo wysoko i wtedy to, o czym będziemy mówić, to o tym, że te objawy emocjonalnie głównie, chociaż poznawcze też za chwilkę o nich powiem, będą mogły się utrzymywać nawet do 4-6 tygodni, pod warunkiem, że ten czas 4 do 6 tygodni to będzie czas odzyskiwania bardzo bazowego bezpieczeństwa. I teraz zobaczcie Państwo, dzisiaj mija 21 dni od początku wojny, a zatem 3 tygodnie. My już mamy 24 000 uczniów w szkołach. Przed nami jeszcze długa droga, przed nami długi bieg z tym, żeby pozwalać tym uczniom i ich rodzicom na przeżywanie ostrego stresu, który przeżywają. I to jest właściwie chyba główna część i główna myśl wokół tej dzisiejszej mojej prezentacji, o tym, jak dobrze być z uczniami w szkole. No i teraz, jeśli mówimy o tych emocjonalnych
objawach czy trudnościach, które mogą się pojawiać w tym okresie od 4 do 6 tygodni. To i co można spotkać w szkole, jakby jeśli chodzi o, wiecie, to jak funkcjonują uczniowie na tu i teraz. Wybuchy płaczu, złości, agresja słowna i niesłowna. I to uwaga, także w kierunku tych osób, które pomagają, także w kierunku tych osób, które bardzo się starają być bezpiecznymi osobami. To, o czym jakoś myślę sobie warto jest pamiętać, to o tym, no właśnie, że to jest normalna reakcja na nienormalną sytuację, że to jest taki moment, w którym jeśli rodzic się wywrzeszczy na panią nauczycielkę, to można być może sobie pomyśleć, że no właśnie, że to jest coś, co musiało gdzieś wyjść, niekoniecznie musi być adresowane do tego konkretnego nauczyciela, że to jest po prostu taki moment, w których tych emocji i przeżyć jest absolutnie za dużo, żeby można je było też, wiecie, wyregulować. Tych zasobów do samoregulacji już po prostu nie ma. To, co się może pojawić również, to napady lęku i napady paniki, wtedy, kiedy się będą pojawiać różnego rodzaju treści. Stąd na przykład, nie wiem, czy Państwo dotarliście do takiej wiadomości, ja dotarłam w którymś momencie do takiej prośby kierowanej przez naukowców z Polskiej Akademii Nauk do szkół, chyba średnich, albo do ostatnich klas szkoły podstawowej, żeby wycofać na ten moment taki konkurs, który był organizowany dla uczniów wokół zbrodni w Wołyniu, który teraz się właśnie miał toczyć. Tak? No i to jest też taka sytuacja, w której wyobraźcie sobie Państwo, wchodzą uczniowie z Ukrainy, z wojny do szkoły i widzą plakaty o Wołyniu. Nie? I jakby taki moment, w którym różne treści tak czy siak będą obecne, no, będą w pewnym sensie generować, tak? Czy jakby przywoływać ten stres i jakby przywoływać traumę. To, co się będzie znowu pojawiać, to takie gwałtowne reakcje, my byśmy powiedzieli nieadekwatne, na pojawiające się nawet drobne stresory. No, nie wiem, wyobraźmy sobie sytuację, że uczniowi z Ukrainy blokuje się kluczyk w szafce w szkole. Mała sytuacja, nic się nie dzieje, no ale ze względu na to, że to tak jest, że tych zasobów do radzenia sobie z uczuciami nie ma, albo są bardzo naruszone, no to co może nastąpić? To może nastąpić rozładowanie. Pal licho, jeśli to jest szafka, gorzej pewnie dla wychowawców, jeśli to będzie uczeń siedzący z prawej strony, tak? Jakby co robić w tej sprawie, to za chwilkę też do tego dojdziemy. To, co się może pojawiać również, to takie poczucie braku sensu, apatia. Po co ja mam to robić? Jeśli tam mój świat legł w gruzach właśnie, to po co ja mam właściwie podejmować jakąś aktywność? W jaki sposób ja mam odczuwać przyjemność? Lub też to nieodczuwanie przyjemności to jest z jednej strony, ale z drugiej strony to, co się też pojawia, to poczucie winy z tego, że ja odczuwam jakąś przyjemność, że coś dla mnie na ten moment wydaje się przyjemne, a ja dopiero co uciekałam. To, co się też pojawia, to potrzeba izolacji. To, co mamy też w innych obszarach, to stałe poczucie zmęczenia, związane też ze złą jakością snu, która może polegać na tym, że z jednej strony sen jest przerywany, albo z drugiej strony sen jest trwały, ale taki jest takim snem, który nie przynosi ulgi. To znaczy człowiek się budzi rano z takim poczuciem, że właśnie tonę węgla przewalił i w pewnym sensie realnie to zrobił, bo ta praca opracowywania stresu realnie też trwa. To, co się będzie też pojawiać i utrzymywać, to objawy somatyczne związane z bólami głowy, bólami brzucha, ale też to na przykład, o czym myślę w niewielu miejscach się pisze, to, że słuchajcie, osoby się skarżą na zakwasy, które są spowodowane po prostu bardzo takim długim i trwałym napięciem mięśni ze stresu. Jak Państwo spróbujecie bardzo napiąć mięśnie, nie wiem, pleców, brzucha i tak potrzymać je 3 dni, to jak w końcu odrobinę to odpuści, chociaż troszeczkę, to po prostu pojawią się zakwasy. To, co się też pojawia, to osłabianie funkcji wykonawczych, a zatem uwaga, pamięć, no ze względu na obarczenie tym ciężarem stresowym nie będą funkcjonować tak dobrze jak wcześniej, stąd od razu znowu robię przeskok do początku mojego wystąpienia, jak dobrze być z uczniami w szkole, biorąc też pod uwagę taką część. No i teraz zbliżamy się do takiego kawałka, to jak pomóc, znaczy co to znaczy to dobrze być. Jeśli przyjmiemy do wiadomości, że to musi trwać, i jeszcze za chwilkę się zatrzymam na momencik, bo to, o czym mówię w tej chwili, nie oznacza, że każdy uczeń,
który przyjechał czy uciekł z rodziną z Ukrainy, będzie prezentował wszystkie te objawy albo chociaż kilka. Pewnie będą tacy uczniowie, którzy nie. I bardzo dobrze. Znaczenie ma bardzo też to, w jakich okolicznościach są nasi uczniowie, w jakich okolicznościach uciekali. I to naprawdę, drodzy Państwo, robi przeogromną różnicę. Czy ucieka mama z dziećmi i nie ma tutaj nikogo, czy ucieka mama z dziećmi, ale tu jest jakaś ciocia od iluś lat, która, wiecie, na przykład ogarnia to, jak się poruszać po Warszawie i w ogóle wie różne rzeczy i jest takim kimś, o kogo się można oprzeć. Czy to tak jest, że się ucieka samemu, czy się ucieka z siostrą, która również ucieka ze swoimi dziećmi, czy innymi słowy, jest jakakolwiek sieć wsparcia społecznego. Czy jest takie miejsce, gdzie można tworzyć tą sieć wsparcia społecznego? Ja myślę sobie, że ten wysiłek też nas wszystkich no, wokół budowania tej sieci wsparcia, to jest w ogóle coś przeogromnego. To jest naprawdę taki czynnik, który może też być bardzo pomocnym na wielu poziomach dla osób, które uciekają. Natomiast ważne by było w tym moim wystąpieniu dzisiaj, żeby patrząc na tych uczniów, którym jest trudniej, mieć baczenie na te objawy, o których przed chwilą powiedziałam, ale żeby mieć w głowie taką być może myśl, że to, co jest do zrobienia na tu i teraz, w tej ostrej fazie stresu, wtedy, kiedy ta rzeczywistość cały czas nie jest stabilna dla dużej większości osób, które uciekają, to jest naprawdę zadbanie o bardzo podstawowe bezpieczeństwo. W tym bezpieczeństwo fizyczne, tak? To są te pierwsze momenty, w których przyjeżdżają goście i dostają ciepły kawałek herbaty i swoją przestrzeń. Bardzo, bardzo takie podstawowe sprawy, co jest absolutnie też do zrobienia w stosunku do ucznia w szkole. Bardzo podstawowe bezpieczeństwo. To, co też jest do zrobienia, to ustabilizowanie rzeczywistości, to znaczy sprawienie być może, żeby szkoła, i tu byłaby nasza nadzieja, staje się takim miejscem, w którym no, ta rzeczywistość może być odrobinę bardziej stabilna niż gdzie indziej. Też po to, żeby mogła wrócić w pewnym sensie przewidywalność tej rzeczywistości i żeby mogła wrócić odrobinę chociaż takie poczucie sprawstwa i kontroli w takim bardzo podstawowym zakresie. Dlatego niezwykle istotne byłoby rozpoznanie, no właśnie, w jakiej sytuacji są uczniowie i ich rodzice. Czy to tak jest, że ja wiem, gdzie będę w przyszłym tygodniu? Czy to takie jest, że ja wiem, że mieszkam tutaj przez kolejne 3 tygodnie czy 3 miesiące i mam taką, wiecie, odrobinę stabilności, na przykład do końca roku? Czy ja wiem, że jestem tutaj do końca tego tygodnia, może w przyszłym, a potem już nie wiem, co się dzieje? Czy to takie jest, że moja rodzina, czy moi rodzice, czy moja mama, ciocia, one są jakoś zakorzenione, czy to w ogóle cały czas pływa? Tak, jakby to jest taki kawałek, który bardzo będzie też, myślę sobie, miał znaczenie dla tego, jak uczniowie w szkole będą funkcjonować i też jak rodzice będą funkcjonować w kontakcie ze szkołą. No jeśli rodzice będą jakoś funkcjonować, to i uczniowie, dzieci również. No i teraz pytanie jest wokół tego, no to jak ta szkoła może, łamane powinna, stać się miejscem budowania stabilnej rzeczywistości dziecka. To, o czym musimy również pamiętać, że to nie koniec tej listy takich, wiecie, stopni do przeskoczenia, czy tych tyczek, czy jak tam zwał. Wejście do nowej szkoły to jest wejście do nowego środowiska, to jest zawsze stresor. Wejście do nowej klasy, nawet jeśli jest bardzo ekscytujące, to zawsze znowu jest kolejna sytuacja, do której się trzeba zaadaptować. Tak? Trzeba znowu wykorzystać zasoby, nawet wtedy, jeżeli mamy ochotę zmienić szkołę i to jest właściwie witane z radością. To i tak to jest sytuacja, do której się trzeba jakoś ustawić, rozpoznać i jest w tym bardzo dużo niepewności, bardzo różnych uczuć, być może ekscytacji, ale też pewnego lęku, tak? Jakby to jest rozpoznanie grupy, rozpoznanie budynku, rozpoznanie instytucji, rozpoznanie reguł nią działających, jakby wszystkie te rzeczy się dzieją tak czy siak zawsze wtedy, kiedy uczeń zmienia szkołę. Tutaj absolutnie nie będziemy mówić o tym, że tam jest jakiś duży rodzaj ekscytacji i to jest taka przyjemna sytuacja.
To jest kolejny stresor dla części dzieci, tych, które chcą iść do szkoły, bo takie dzieci też są, no to faktycznie jest może inny moment i z mojego poczucia to znowu robię taki odrobinę, odjeżdżam. Ja mam taką myśl, że w tej chwili do szkoły naprawdę powinny chodzić te dzieci, które chcą. Znaczy, które same czują, że są do tego gotowe i że w ogóle mają na to miejsce tam w środku. Ale oprócz tego wszystkiego, o czym powiedzieliśmy wcześniej, jakby to jest kolejna sprawa, którą trzeba wziąć pod uwagę wtedy, kiedy myślimy, no przychodzą nowe dzieci do szkoły. No i dlatego dobry dorosły w szkole mógłby po pierwsze tłumaczyć, co i jak się będzie odbywać, tłumaczyć zasady. To jest bardzo potrzebne do tego, żeby budować to podstawowe bezpieczeństwo. No to zobacz, tu jest tak, teraz robimy to, a za chwilę będziemy robić coś innego. A potem jak to zrobimy, nastąpi taka sytuacja. Nastąpi dlatego, że to jest jakby, tak jak nanizywanie koralików na sznurek, to jest takie budowanie klocuszków bezpieczeństwa. Ja jak rozmawiałam ze studentami, to przyszła mi do głowy taka metafora i się zapytałam, jak Państwo idziecie do dentysty, to wolicie jak mówi, czy jak nie mówi? No i wszyscy powiedzieli, tak, tak, wolimy jak mówi. No pewnie, że tak, bo wiemy, co nastąpi, niż takie, wiecie, bzd. Jakby to jest coś podobnego. Krok po kroku budujemy bezpieczeństwo i budujemy przewidywalność rzeczywistości, odpowiadając też na taką potrzebę i taki fakt, że ona się właśnie zburzyła. To znaczy ta rzeczywistość dla tych osób była przewidywalna i przewidywalna być przestała. W związku z tym teraz krok po kroczku tą przewidywalność trzeba odbudowywać, tłumacząc co, jak, gdzie, dlaczego, po co, jakie są zasady. To, co byłoby też dobrze, to żeby jak już wytłumaczymy, jak rozrysujemy ten plan, to żeby się jednak go trzymać, to znaczy, żeby pozostać w osadzeniu takiej osoby, która jeśli ja mówię, że będzie jakoś, to plus minus, ale bardziej plus niż minus tak będzie. Mówię ten plus minus, bo też rozpoznaję taką rzeczywistość, że rzeczywistość szkolna jest dynamiczna. Ciężko jest, jeśli to jest niemożliwe, przewidzieć dokładnie, co się danego dnia w szkole wydarzy. No wszyscy wiemy, że tak nie jest, ale chodziłoby o to, żeby trzymać tą taką bardzo, wiecie, grubą strukturę, tak? To, co też jest potrzebne, znowu w odpowiedzi na to, czego zabrakło, to znaczy wtedy, kiedy osoby zostały pozbawione poczucia sprawstwa i kontroli, żeby znowu budować takie sytuacje, gdzie to kroczek po kroczku może być odzyskiwane. Na przykład stwarzając takie sytuacje, w której uczeń i jego rodzic mogą mieć okazję poczuć swój wpływ i kontrolę nad daną sytuacją. I teraz jak rozmawiam z różnymi nauczycielami, to często mówią o tym, że jak przychodzą uczniowie z Ukrainy do szkoły, to z jakiegoś powodu są, wiecie, sadzani w pierwszych ławkach. To ty sobie tutaj usiądź, tak będziesz blisko. Można by było przecież na przykład zrobić to w taki sposób, posłuchaj, tu jest ławka jedna i tam jest ławka druga, w której ławce wolałabyś usiąść. Nie, to jest mały kroczek, ale już jakby wokół tego, że ja w ogóle mogę o czymś zdecydować na swój temat, że ta rzeczywistość, w której ja jestem, nie tylko mnie wsadza w jakąś sytuację, ale ja realnie mogę w jakimś sensie się do tej sytuacji ustawić i ja na przykład mogę zdecydować, czy to jest super dla mnie siedzieć na pierwszej ławce, czy wolałbym w środku, czy może na końcu. Nie? I myślę sobie, że takich sytuacji do jakby zaprojektowania w szkole jakoś można całkiem sporo stworzyć. To, co jest także potrzebne, to upewnianie się, że wszystko jest jasne i odpowiadanie na pytania. I teraz dla mnie chyba to, co jest najważniejsze, to ta pierwsza część. To znaczy wtedy, kiedy, wiecie Państwo, jest taki moment, no właśnie, gdzie te funkcje wykonawcze, uwaga, pamięć nie działają tak dobrze, jak mogłyby. No właśnie, ponieważ jest to taki moment w ogóle ogromnego przeciążenia, to co jest potrzebne, to aktywna pozycja osoby, która mówi. Czyli nie czekamy na pytania, tylko bardziej dopytujemy. Tak, czy na pewno jest jasne, ale czy to jest jasne, może nawet można notatkę zrobić, nie? Może można zrobić zdjęcie telefonem jakiejś notatki albo jakiegoś dokumentu. Nie bez powodu to tak jest, że jak się coś dzieje dzieciom, nie wiem, w takiej powiedzmy sobie wolnej od różnych zewnętrznych stresorów, w sensie wojny, okoliczności, na przykład dziecko złamie rękę,
To, jak się jest w szpitalu, to dobry lekarz, oprócz tego, że powie rodzicowi, to jeszcze zrobi notatkę, rozpoznając, że pobudzenie sprawi, że ten rodzic to zapamięta może 1/3, jak dobrze pójdzie. Jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji, a nawet trudniejszej. Tak? W związku z tym dopytywanie się, sprawdzanie, zostawianie, pomaganie, jakby w rozpoznaniu, że no z tą uwagą i pamięcią może być różnie, będzie na pewno bardzo pomocne. Takim kluczem do tego, myślę sobie, to jest też taki dorosły, który jest obecny i dostępny, który jest stały, który jest też taki, który jest stabilny, który nawiązuje kontakt wzrokowy, patrzy, dopytuje się, ale też z drugiej strony, wtedy, kiedy jest potrzeba niemówienia i niekontaktowania, też to uszanuje. I to jest, słuchajcie, drodzy Państwo, taki też wątek, który dotyczy tego, jak bardzo rozmawiać z dziećmi o tym, co im się przydarzyło. Czy to tak jest, że to, no właśnie, że to trzeba obgadać koniecznie z tymi dziećmi i z ich rodzicami, czy w ogóle może nie wolno do tego jakoś nawiązywać? To są też takie pytania, które się pojawiają. I rozmawianie o traumatycznych wydarzeniach, wtedy, kiedy osoba nie chce o nich rozmawiać, jest wtórnym traumatyzowaniem. Czyli o ile to tak jest, że ktoś nie poprosi nas o rozmowę, bo na przykład nie powie, wie pani co, ja po prostu muszę o tym opowiedzieć, bo już nie mogę z tym wytrzymać, no to wtedy oczywiście to, co jest zadaniem dobrego dorosłego, to wysłuchać. Natomiast taki kawałek, w którym będziemy dopytywać, a co się wydarzyło, a opowiedz mi, a jak to było, a o na pewno straszne rzeczy, to jest taki kawałek, w którym zobaczcie, ja sobie myślę, że to jest taka sytuacja, w której te osoby, które są w tym doświadczeniu traumy, bardzo mozolnie i bardzo powolutku, łatwiej, jeśli spotkają się z taką odpowiedzią właśnie budowania stabilności, ale powolutku będą jakoś wychodzić na powierzchnię z takiego głębokiego dołu. W takiej sytuacji, w której będziemy dopytywać i tą traumę jakby przywoływać, wzbudzać ponownie, no to trochę tak, jakbyśmy jakoś, wiecie, nie pomagali im wcale, ale jakoś zabierali te sznurki, po których mogą się spinać do góry. Więc to jest też taki kawałek tej obecności, dostępności, z jednej strony do rozmowy, ale z drugiej strony też bardzo takiej też uważności wokół tego, na ile jest miejsce na to, żeby o tym rozmawiać. No i teraz, to było o uczniach naszych, gościach i teraz chciałam krótko jakoś zatrzymać się na tym, że przecież to nie jest tak, że w tej szkole to będziemy mieć teraz tylko uczniów z Ukrainy. W tej szkole już ktoś jest i to nawet więcej niż jedna grupa. I teraz jeśli by pomyśleć o tym, jak dobrze być z dziećmi z Ukrainy w szkole, no to dobrze też musi obejmować cały system szkolny. No i w związku z tym trochę chciałam się tutaj zatrzymać i wzięłam, drodzy Państwo, zastanawiam się, jak o tym mówić i wzięłam taką metaforę zapraszania gości z Ukrainy do domu. I trochę taki slajd właśnie zobaczycie, bo pomyślałam sobie o tym w taki sposób, że można naszych uczniów, gości z Ukrainy, no właśnie, znaczy uczniów z Ukrainy umieścić w takim kontekście właśnie gości. Też dlatego, że nikt z nas nie wie i oni też nie wiedzą, jak długo to będzie trwało. Na ile to tak jest, że to jest taka sytuacja, w której to jest tylko na chwilę i jesteśmy gośćmi, ale za chwilkę stąd pójdziemy i wrócimy do siebie do domu. A na ile to tak jest, że to jest jakaś dłuższa sprawa. Ja myślę sobie, że to jest ogromny problem wszystkich, decydentów również, jak rozwiązać tę sytuację na poziomie w ogóle systemowym, jeśli właściwie nie mamy danych do tego, żeby podejmować takie sensowne decyzje, bo pewnie inaczej by można było decydować, gdyby to było wiadomo, że to tylko na chwilkę. A inaczej, jeśli byśmy myśleli, że to jest długoterminowe zobowiązanie. Ale to, co też jest ważne, to, że ci uczniowie też nie wiedzą. Innymi słowy, nie bardzo wiadomo, czy to tak można osiąść i trzeba na przykład tak na poziomie zachowania wkładać wysiłek w to, żeby się integrować, żeby uczyć się tych różnych rzeczy. Czy to tak jest, że jak ja jestem uczniem z Ukrainy i jestem w klasie maturalnej, to właściwie jak wygląda moja przyszłość? Czy ja tu pójdę na studia, czy ja tam pójdę na studia, czy mam podchodzić do tej matury, czy też nie. To wszystko robi taką bardzo dużą niepewność, która znowu jest takim kawałkiem, no, który będzie obecny, to się też będzie jakoś nakładać na to wszystko, o czym mówiłam wcześniej. To też tak jest, że
i są różne pomysły wokół tego, jak można jakoś takie poczucie bezpieczeństwa też uczniów z Ukrainy budować. Ja jestem niezwykle pełna podziwu i też wzruszenia wokół tego, że nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, że w poniedziałek o 14 ruszyła szkoła ukraińska zgodna zdalna, prowadzona zgodnie z ukraińską podstawą programową dla różnych poziomów wiekowych. Różnego rodzaju szkoły w Warszawie, na przykład no, o warszawskich wiem, nie wiem jak poza tym naszym miastem, na przykład udostępniają swoją infrastrukturę po to, żeby nauczyciele z Ukrainy, którzy też tutaj są, mogli prowadzić zajęcia dla uczniów z Ukrainy po ukraińsku, zgodnie z ukraińską podstawą programową. To jest też taki kawałek, no właśnie wokół tego, i to jest też o tyle ważne, że w związku z tym to wejście do szkoły uczniów może być w różnym stopniu stresujące. Tak, w zależności no w ogóle od tego, od tych wszystkich czynników, o których mówiłam wcześniej, ale dodatkowo jeszcze tych. Nie wolno nam zapominać również o uczniach domownikach, czyli o naszych uczniach, którzy w naszych szkołach uczą się od dłuższego czasu. I no to jest też taki wątek, który wróci, jeżeli nam się udało wcześniej porozmawiać z uczniami o wojnie, jakoś zaadresować te uczucia, które uczniowie mają, bo nie żyją w próżni. Jeżeli to tak jest, że udało się zrobić ze szkoły takie miejsce, w którym to może być w ogóle temat, ale też jeśli nam się udało budować takie, no właśnie, taką bezpieczną bazę trochę dla tych uczniów i taką stabilną rzeczywistość, to teraz będzie nam łatwiej, bo w pewnym sensie uczniowie będą jakoś przygotowani i jakoś osadzeni w rzeczywistości i odrobinę łatwiej będzie im przywitać nowych kolegów, co nie oznacza oczywiście, że to będzie bardzo łatwe. Czasem będzie łatwiejsze, no bo na przykład przecież mamy bardzo sporą grupę uczniów z Ukrainy, którzy się tu już uczyli jeszcze przed wojną i często to są osoby, to są takie prawdziwe historie, takie dzieciaki, które się cieszą, no w końcu przyszedł ktoś do tej klasy, kto będzie umiał rozmawiać po ukraińsku. Często to są też tacy doskonali przewodnicy po rzeczywistości szkolnej, którą tłumaczą po ukraińsku, wtedy nauczyciele się zastanawiają, Jezu kochany, ciekawe co on tam opowiada, tak, wszystkie prawdy się okazują. To jest jakoś jedna rzeczywistość i to jest jedna część. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby tych uczniów, którzy już tu są z Ukrainy, no nie obarczać odpowiedzialnością za jakby opiekę nad uczniem, który przychodzi, tak? To jakoś pamiętamy, że to jest po stronie jednak dorosłego. No właśnie, jeśli nam to się udało zrobić, to świetnie, jeśli nie, to jest do zrobienia, to znaczy przygotowywanie uczniów polskich do przyjęcia gości w taki sposób, żeby adekwatnym dla dzieci języku o tym rozmawiać, ale też skupiając się na zasobach, nie? To znaczy na tym, co my realnie możemy zrobić, jakie my mamy zasoby, co każdy mógłby wnieść do tej sytuacji. Też słuchajcie, drodzy Państwo, po to, żeby nie traumatyzować naszych uczniów, którzy już tu są, którym i tak jest trudno, bo wojna się dzieje za ich wschodnią granicą i też różne swoje rzeczy przeżywają. W związku z tym taki kawałek wokół znowu robienia miejsca na lęk, złość, różne inne emocje jest bardzo potrzebny i musimy absolutnie pamiętać też o tym, że no właśnie ci nasi uczniowie też w pewnym sensie mają chwiejną rzeczywistość, bo wszyscy jesteśmy przylęknieni tą sytuacją, która się dzieje. Oni również i w związku z tym dla nas zadaniem też jest to, żeby robić takie przestrzenie, które będą wolne na przykład od zagadnień wojennych. Niech to będzie lekcja chemii i będziemy przez 45 minut myśleć i nie wiem o czym możemy myśleć, o reakcjach redox albo o, nie wiem, solach, albo o czymś innym i to nie będzie przestrzeń, która będzie, wiecie, jakoś wojną taka zapełniona. To jest niesłychanie ważne, to też będzie ta część rzeczywistości, która uczniom, którzy będą przychodzić, będzie pokazywać, tak, że jest jakaś stabilna normalność i inność. To, o czym będziemy myśleć również, to będziemy myśleć o dorosłych gościach, czyli o rodzicach uczniów, którzy do nas przyjeżdżają, których udziałem jest wszystko to, o czym mówiłam wcześniej, a tutaj jeszcze mamy taki kawałek wchodzenia w nowy, nieznany system edukacyjny.
tak? Tam szkoły funkcjonują, jakby system edukacyjny jest inny tam, tutaj. Jakby to jest kolejna rzecz, jakby wiecie, do ogarnięcia, do poznania, do oswojenia. I z jednej strony to jest, no właśnie, kolejny obszar niepewności, ale z drugiej strony to jest jednocześnie obszar odpowiedzialności. Ja jako rodzic jestem odpowiedzialny za ciebie, moje dziecko, i w związku z tym taką decyzję podejmuję. Jest bardzo dużo wahań i w ogóle takiego myślenia, czy to już, czy nie, i z tymi obawami, niepewnościami rodzice będą do szkoły przychodzić. No i w końcu jest jeszcze grupa dorosłych gospodarzy, czyli nas. A my też przecież jesteśmy w sytuacji kryzysu, jesteśmy w sytuacji niepewności. Jeśli chodzi o sytuację, nie wiem, w kontekście edukacyjnym, myślę sobie o nauczycielach, to jest sytuacja takiego przetrwałego kryzysu, który narasta. Właściwie ciężko mi jest pomyśleć o takiej dacie, ale taką, którą mam w głowie jako naprawdę takie nawarstwianie się różnego rodzaju kryzysów, to jest rok 2019 z masywnym strajkiem nauczycieli i jego konsekwencjami, a właściwie ich brakiem. I to nie jest tak, że tam się różne rzeczy pozaleczały. Nie, na to doszedł, za chwilkę się nałożył kontekst kryzysu związanego z pandemią, która miała się zakończyć w 2021, ale się nie zakończyła i był przecież kolejny lockdown. No i rok później mamy sytuację taką, jaką mamy, w związku z tym właściwie ta sytuacja niepewności i chwiejności jest doświadczeniem osób, które pracują w edukacji już od dłuższego czasu. A jednocześnie to, co stanowi bardzo potrzebną część, o której dzisiaj właściwie to wystąpienie, jakby wokół której to całe wystąpienie jest zbudowane, to taka konieczność, żeby budować stabilne, bezpieczne środowisko, żeby dla tych uczniów, którzy przyjeżdżają, możliwe było bycie, niekoniecznie uczenie się naprawdę, niekoniecznie poznawanie nowych rzeczy, niekoniecznie wypełnianie zadań, tylko na ten moment, przynajmniej przez ten okres 4 do 6 tygodni, wtedy, kiedy być może będą gotowe dzieci do tego, żeby już różne rzeczy, nie wiem, chłonąć, dawać radę, żeby się mogła pojawić chociaż jakaś ciekawość, no to jest, żeby to się mogło pojawić, to musi być budowane bezpieczne środowisko. No i teraz znowu, to jest w pewnym sensie powtórka, ale chciałam jakoś Państwu podkreślić, że to, co jest ważne, to żeby pamiętać, że to, z czym uczniowie się będą mierzyć, to jest naturalna reakcja, że no właśnie takie kawałki, czy takie rozważania też nauczycieli, z którymi mam kontakt, którzy mówią na przykład tak, no mam 4 dzieci w klasie i teraz jeden się świetnie zaadoptował, już różne rzeczy robi w grupie, drugi trochę obserwuje, ale tak jeszcze nie wie, ale trochę jest w kontakcie. Ja widzę, że to 2-3 dni i będzie dobrze, ale też jest dwójka, która siedzi w kącie i jeden patrzy tępo w ścianę, a drugi siedzi i płacze. Nie? I co ja mam robić? Jak ja mam w ogóle, czy tu jest potrzebna specjalistyczna pomoc? No i teraz to jest taki kawałek wokół myślenia, że jesteśmy w tej naprawdę fazie bardzo ostrego stresu, że to jest jeszcze miejsce i że to nie jest jakaś dziwna reakcja. To jest niezwykle trudna sytuacja, w której są te osoby i ta reakcja jest uprawniona. No i teraz, jeśli tak jest, jeśli byłaby taka sytuacja takiego nauczyciela, no to jak można pomóc? Po pierwsze, dostępność, czyli dostępność, stabilność. Pytaj, powtarzaj, patrz, uśmiechaj się, przytulaj, zapewniaj o swojej obecności, mów, ja tutaj jestem, czegoś będziesz potrzebować, przyjdź. Chcesz dołączyć? Świetnie, nie chcesz dołączyć? Nie ma sprawy. Jeśli tylko poczujesz, że chcesz, a będziesz potrzebował pomocy, zobacz, ja tutaj jestem. To, co również jest do zrobienia, to dbanie o bardzo podstawowe potrzeby. Zapytaj się, chcesz pić? Jeśli tak i trzeba to zrobić, to trzeba nalać do tego bidonu. Tak? Jakby takie bardzo podstawowe potrzeby, to trochę tak, jakbyśmy mieli być może nawet młodsze dzieci pod opieką, tak? Bo w sytuacji takiego ogromnego stresu przecież się regresujemy, przecież potrzebujemy, żeby ktoś nam przyniósł tą herbatę i przyniósł kocyk. To, co też się pojawia jako konieczność, to uznawanie i normalizowanie emocji. I teraz to jest taki wątek, który się jeszcze nakłada i myślę sobie, że to jest bardzo ważne w stosunku już do starszych dzieci i też dla dorosłych, ale myślę, że w stosunku do młodszych dzieci też. Wtedy, kiedy zalewają nas emocje i one są obezwładniające i ich jest za dużo, to jest przestraszające doświadczenie. Wtedy, kiedy ja nie jestem w stanie skontrolować tego, co przeżywam i na przykład wybucham
albo czuję, że nie mam kontroli nad tym, co przeżywam w środku, to jest przerażające. To jest przerażające również dla tych osób, które na przykład wtedy, kiedy się okazuje, że nie pamiętają, albo że w ogóle są głową gdzie indziej, albo że przez chwilę nie wiedzą, gdzie są, pojawia się taki lęk związany z tym, mój Boże, ja wariuję, coś jest ze mną nie tak. I teraz normalizowanie tego, znaczy jakby po pierwsze nazywanie, na przykład jesteś bardzo przestraszony. To jest bardzo trudna sytuacja, w której jesteś, dużo jest za tobą, to jest okej, że przeżywasz właśnie to w tej sytuacji. To, co się tobie dzieje w związku z tym, co przeszedłeś, jest normalne. To jest to, co ludzie przeżywają w takich sytuacjach. Innymi słowy troszkę, żeby też niwelować taki lęk, że te reakcje jakieś są, wiecie, dziwne. Tak? To są osoby, nie wiem, myślę sobie o osobach, które wcześniej były bardzo sprawcze, bardzo pewne siebie, a nagle się okazuje, że ta rzeczywistość, no właśnie, się jakoś rozpada i teraz ja jestem bezradny, nie wiem, co robić i to też rodzi ogromny lęk. W związku z tym takie normalizowanie tego, mówienie tak, to, co przeżywasz, jest na to miejsce, możesz to przeżywać i to jest w porządku, ten lęk bardzo niweluje, taki lęk przed zwariowaniem, mówiąc kolokwialnie, albo nawet nie kolokwialnie. To, co też jest potrzebne, to tak już mówiłam wcześniej, budowanie takiego poczucia kontroli, a zatem tłumaczymy, uprzedzamy, sprawdzamy, dajemy wybór, konstruujemy tak tą rzeczywistość, żeby osoby miały możliwość poczucia, że same są w stanie decydować o tym, co następuje. No i teraz, już kończąc, to będzie ostatni slajd i właściwie ten z tych ważniejszych. No to jak Państwo usłyszeliście, ogromna robota przed nami. Przeogromna robota przed nami. Zrobię pętlę do pierwszego slajdu, tam gdzie zadawałam pytania i tam było pytanie, jakie mamy doświadczenia w pracy z dziećmi, które przyjechały, jak rozmawialiśmy w szkole o wojnie i też jak sobie sami radzimy z tym, co przeżywamy, z tym, jak jesteśmy, bo to jest w ogóle podstawa podstaw, szczególnie ten ostatni punkt. Dbanie o własny dobrostan to podstawa. Jeśli tego nie zrobimy i będziemy puści w środku, to nie nalejemy, nikomu nie pomożemy. Jesteśmy w sytuacji takiej, jakby spadały nam maski tlenowe w samolocie. Jak spadają maski tlenowe w samolocie, to miła stewardesa wcześniej nas instruuje, najpierw zakładacie Państwo maskę sobie, a dopiero potem dziecku. I to jest to, od czego musimy zacząć. Musimy, drodzy Państwo, zidentyfikować sobie maski tlenowe i je sobie zakładać. Innymi słowy, dbamy o swój własny dobrostan, żeby móc być w stanie zadbać o innych. Jeśli sami dla siebie nie będziemy w stanie tego zapewnić, naprawdę nie będziemy w stanie adekwatnie wytrzymywać i reagować na potrzeby, z którymi będą się do nas zwracać uczniowie i ich rodzice. Myślę sobie też nie tylko o uczniach, którzy przyjeżdżają i o ich rodzicach, ale też o uczniach i rodzicach dzieci, które są w Polsce. Bo też reakcje rodziców są bardzo różne. Od takich reakcji, wiecie, że kupują wyprawkę dziecku, które przyjeżdża z jednym ołówkiem i zeszytem, po takie reakcje, które są trudne do wytrzymania dla nauczyciela, to znaczy na przykład pytania, ale jak pani zamierza realizować podstawę programową i moje dziecko gorzej zda egzamin. Nie? I to jest taki kawałek, w którym jakby konstruktywna i spokojna reakcja i spokojna rozmowa z tym rodzicem, bo ten rodzic reaguje lękiem. To, co przynosi ten rodzic, to lęk o swoje dziecko i możliwość jakby kontaktu i wytrzymania tego, to jest naprawdę coś, co jest bardzo wyczerpujące i żeby móc z tym sobie poradzić, no to musimy mieć w środku siłę. Żeby móc mieć tą siłę, no to musimy rozpoznać, że nasza sytuacja to jest także sytuacja kryzysowa. Z tego wszystkiego, jakby na podstawie tego wszystkiego, o czym mówiłam wcześniej, ale w ogóle wyjściowo tu i teraz. Też dlatego, że pomaganie jest trudne. Pomaganie zjada zasoby. Pomaganie jest bardzo piękne i też bardzo dużo z tego mamy, ale też jest wyczerpujące. Też rodzi bardzo różne emocje. One wszystkie są uprawnione. Radość, oczywiście ulga, wdzięczność, ale też lęk, złość, bezradność, zdezorientowanie. No ta lista pewnie może się rozwijać w nieskończoność. I jakby oczywiście pierwszym kawałkiem byłoby w ogóle rozpoznanie, z czym my jesteśmy, jak to dla nas w ogóle jest. Drugi kawałek, bardzo ważny, to są granice. Jakie są te nasze granice? Co ja mogę zrobić, a czego już nie? Może jest coś takiego, czego nie chcę robić, bo czuję, że po prostu to już za dużo.
I jeśli tak, to co mogę przekazać, co mogę oddać innym, co mogę odłożyć na bok, co kiedyś było ważne, a teraz może nie musi być takie ważne. Wtedy, kiedy ja w uwadze będę miała to, jak zadbać o siebie. To jest pierwsza część. Druga część jest wokół tego, do kogo można się zwrócić o wsparcie, wskazówki, i to jest o tym, żeby aktywnie szukać pomocy i przestrzeni wsparcia. To znaczy, żeby realnie, wiecie Państwo, trochę zrobić sobie taką przestrzeń i taką naprawdę zadanie w ciągu dnia. No to jest teraz moje zadanie, dbam o siebie, kropka. To jest niezwykle potrzebne tu i teraz, bo jeśli Państwo do tego może podejdziecie, nie wiem, zadaniowo, jeśli ktoś ma kłopot, bo jakoś myślę sobie, że wiele z nas ma taki kłopot, żeby sobie powiedzieć, nie, będę o siebie dbać teraz i będę dla siebie dobry, no to jeśli pomyślimy być może zadaniowo, to muszę zrobić, bo inaczej skrewię, będzie czymś, co pomoże naprawdę mieć też uwagę na to, z czym my jesteśmy, na szukanie aktywne tej pomocy i przestrzeni wsparcia, i to zarówno wsparcia merytorycznego, ale też wsparcia emocjonalnego. I to jest, słuchajcie, też taki kawałek, i to będzie połączone z tym ostatnim punktem, wokół racjonalizowania oczekiwań wobec siebie, ale też wobec innych. To jest też taki kawałek, w którym już w tej chwili duża część rodzin, które przyjęły gości, wiecie, jakby osoby chodzą złe, bo się okazało, że trudno jest mieć gości dłużej niż tydzień, bo się okazało, że pomimo tego, że prosiliście 5 razy, to ktoś nie opuszcza klapy w sedesie i to jest denerwujące, i 10 000 różnych domowych sytuacji. Kłopot polega na tym, że z jakiegoś powodu też takiego poczucia winy bardzo trudno jest powiedzieć o tym, mój Boże, jak mnie ci osoby wkurzają. Jakoś to jest taki kawałek wokół rozpoznawania, że naprawdę można być złym, naprawdę można być zmęczonym. Opracowanie tych emocji, zrobienie na nie miejsce, jakby wiecie, znalezienie też takiego miejsca, gdzie one mogą jakby znaleźć taką przestrzeń do tego, żeby sobie pobyć, że w ogóle można powiedzieć, że tak się dzieje, sprawi, że być może łatwiej nam naprawdę będzie dalej funkcjonować. To jest absolutnie do zrobienia, jakby to jest jedno z takich bardzo poważnych zadań, też jakby dopuszczania tych różnych uczuć, które możemy mieć w tej sytuacji. No i kolejne pytanie, to jest rozpoznawanie wokół tego, w jaki sposób zazwyczaj się Państwo regenerujecie, i znowu aktywne dbanie o tą przestrzeń. To znaczy, wiecie, taka uważność. Zasadniczo ostatnio to mi pomaga, jak zjadam krakersy. No to jeśli tak, to zadbajcie Państwo, żeby te krakersy tam były w tej szafce. Ja na ten moment tutaj kończę, stawiam kropeczkę, ale też chciałam Państwu powiedzieć, że na tym ostatnim slajdzie jest po pierwsze artykuł, gdzie możecie Państwo sięgnąć i trochę poczytać o tym, czym jest trauma. Po drugie, repozytorium absolutnie nieprawdopodobne Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie znajdziecie webinary i wykłady, i ono cały czas przyrasta, więc to jest taki adres, gdzie warto zerkać. Jest też link do takiej małej publikacji dla tych z Państwa, którzy może się zajmują pracą z młodszymi dziećmi, no właśnie o tym, jak pracować w tym kontekście. Jeśli Państwo jesteście aktywnymi nauczycielami, pedagogami, to też chciałam powiedzieć, że otwarte konsultacje dla nauczycieli i pedagogów prowadzi Warszawski Młodzieżowy Ośrodek Psychoterapii, i można pójść na tą stronę, znaleźć sobie telefon i po prostu skorzystać, no właśnie, też z takiej przestrzeni omawiania tego, co się dzieje. No i oczywiście my też zapraszamy Państwa na te spotkania, które tutaj się będą zadziewały co środa, no żebyśmy mogli sobie robić, no właśnie, taką przestrzeń na troszkę zatrzymanie, chwycenie się czegoś albo po prostu porozmawianie. Ja tutaj stawiam kropkę, bardzo serdecznie Państwu dziękuję i się przestaję dzielić ekran.